Witajcie na naszym kanale W Drodze. Mamy nadzieję, że przepiękne włoskie miasteczka z Emilii-Romanii, które pokazaliśmy Wam w poprzednim odcinku, już podbiły Wasze serca. Jeśli nie, to zaraz po tym filmie koniecznie nadrabiajcie zaległości, bo nas oczarowały swoim urokiem. Ale tym razem pora na główną gwiazdę programu włoskiej Emilii-Romanii. Oto Bologna we własnej osobie. Mądra, tłusta i czerwona. W tym odcinku dowiecie się, czy te określenia to obraza, czy komplement. Dziś wyruszymy na spacer jej wąskimi uliczkami w poszukiwaniu historii, legend i tajemnic, a także najlepszej bolońskiej pasty. Damy się porwać sztuce ulicznej i atmosferze, która w tym najstarszym studenckim mieście jest nie do podrobienia. Buongiorno, witamy Was w końcu ze słonecznej Bolonii, ze słonecznej Italii i naszą wycieczkę rozpoczynamy od chyba najbardziej znanego placu bolońskiego, a mianowicie Piazza Maggiore. Chociaż na ten moment to jest centrum miasta, to tutaj toczy się życie, to tutaj spotykają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści. To nie było tak od początku. Miasto jest znacznie starsze, a plac ten powstał w XIII wieku. Władze miasta uznały, że potrzeba takiego miejsca, które będzie reprezentacyjne, pomieści różne aspekty życia publicznego, dookoła będzie można stworzyć budynki użyteczności publicznej. No i tak też się stało. Wyburzono trochę domów, wykupiono grunty i powstał ten oto plac. To tutaj handlowano, odbywały się targi, wszystkie najważniejsze święta publiczne, ale także przeprowadzano egzekucje na wszystkich, którzy nie trzymali i nie dostosowali się do prawa. W czasach nowożytnych plac ten był symbolem władzy papieskiej, dlatego bo Bologna przez długi czas była pod panowaniem państwa kościelnego. A teraz centrum Bolonii, centrum świata. Jaka jest Bologna? No, Bologna jest oczywiście wspaniała, ale od lat funkcjonuje powiedzenie, że Bologna jest mądra, tłusta i czerwona. La Dotta, czyli mądra, a to wszystko dzięki Uniwersytetowi w Bolonii, jednemu z najstarszych. Potem La Grassa, czyli tłusta. To oczywiście za sprawą wspaniałej kuchni bolońskiej, która jest słynna na całym świecie i mówi się, że to jeden z najsmaczniejszych regionów we Włoszech. To stąd właśnie pochodzą takie specjały jak tagliatelle ragu, lasagna czy wspaniałe tortellini. No i La Rossa, czyli czerwona. No jak się rozejrzycie, no to łatwo się domyślić, że początkowo czerwona za sprawą tych charakterystycznych czerwonych cegieł i czerwonych dachów z czerwonymi dachówkami. Natomiast był taki moment, kiedy mówiono, że ta czerwoność wiąże się jeszcze z takimi lewicowymi poglądami Bolonii, które w pewnym momencie tak właśnie zaczęły mocno skręcać w lewo. Bardzo charakterystycznym budynkiem na placu Maggiore jest Bazylika San Petronio, czyli świętego Petroniusza. Dlaczego ona jest taka charakterystyczna? Jak spojrzycie na jej fasadę, zauważycie, że jest ona jakby podzielona na dwie części. Pierwsza jest taka bardzo okazała, marmurowa, natomiast druga jest z cegły. Dlaczego tak się stało? No, jest dużo historii na ten temat. Najbardziej prawdopodobna jest ta, która mówi, że po prostu brakło kasy. Natomiast od początku. Budowa bazyliki rozpoczęła się w 1390 roku i projekt był bardzo ambitny. Na początku zakładano, że będzie ona jeszcze większa niż bazylika w Rzymie. Miał to być generalnie największy chrześcijański kościół na świecie. Bologna była wówczas miastem papieskim, więc kiedy papież dowiedział się o tych planach, bardzo się obruszył i powiedział, że absolutnie nie może być takiej opcji, że w Bolonii będzie kościół większy niż w Rzymie. I to podobno spowodowało, że trzeba było trochę wystopować te wielkie wizje i wielkie zamiary. Inne teorie, takie bardziej prawdopodobne, po prostu mówią, że ten projekt był zbyt ambitny, nie było kasy na dokończenie tego. Zresztą przez wieki rozpisywano wiele projektów na dokończenie tej fasady. W niektórych konkursach startowali naprawdę wielcy architekci, no ale efekt jest taki, że nadal mamy fasadę podzieloną na dwie części. Jedną marmurową, drugą ceglaną, bardzo surową. Zobaczyliśmy bazylikę w środku i ja osobiście skłaniam się ku tej teorii, że po prostu na dokończenie fasady brak
zabrakło kasy. Co ciekawe, w środku jest też taka akcja, że możecie sobie adoptować cegłę z tej bazyliki. Jeśli zapłacicie jedynie 50 euro, to wasze nazwisko pojawi się na stronie internetowej i będziecie oficjalnymi darczyńcami tej oto bazyliki. Co ciekawe, wejście jest zupełnie bezpłatne i bardzo polecam wam jednak wejść do środka. My akurat jesteśmy w niedzielę, było nabożeństwo, ale powiem wam, że więcej było turystów niż modlących się osób. A dlaczego warto wejść do środka? Jest tam najstarszy, zachowany zegar astronomiczny. Zegar ten został stworzony przez astronoma Giovanniego Domenico Cassiniego i ma on najdłuższy meridian słoneczny na świecie, wytyczony w 1655 roku. To prawie 67-metrowa linia wmontowana w posadzkę, przez którą w południe wpada światło słoneczne przez otwór w sklepieniu i dosłownie nie da się tego nie zauważyć, jak wejdziecie do środka. Ammazza che coro, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Kolejny symbol Bolonii, czyli fontanna Neptuna. I tutaj kolejna historyjka, dość ciekawa. Rzeźba została zaprojektowana w XVI wieku przez Giambolonię i w tamtych czasach kardynał, kiedy artysta ukończył już rzeźbę, nie był zbyt zadowolony z rozmiarów penisa Neptuna. W związku z tym zastosował swego rodzaju cenzurę kościelną i poprosił artystę o zmniejszenie jego rozmiarów. On oczywiście to zrobił, ale sprytnie, w taki sposób, że jeśli staniecie w pewnym miejscu, które zwane jest tutaj na placu Kamieniem Wstydu, to może się wydawać, że kciuk Neptuna tak naprawdę jest jego penisem we wzwodzie. Kolejna rzecz jest taka, że podobno dotknięcie stopy Neptuna przynosi szczęście na egzaminach studentom, ale biorąc pod uwagę, jak to jest wysoko, to szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to robią, ale widocznie dla studentów nie ma rzeczy niemożliwych. Słynie ze swoich wież. Te najbardziej charakterystyczne to Due Torri. Kiedyś takich wież było w Bolonii podobno ponad 100, dlatego miasto było nazywane Lasem Wież, a niektóre źródła twierdzą, że nawet 180. Budowały je zamożne rodziny i tutaj podobnie jak w Kadyksie, o którym wam opowiadałam, jak byliśmy w Hiszpanii, to czym zamożniejsza rodzina, tym wieża była wyższa. Był to symbol takiego właśnie prestiżu, czyli czym wyższa, tym więcej hajsu. Proste. Ta, która jest za mną, wieża Asinelli, była zbudowana właśnie przez rodzinę Asinelli. Jest najwyższą tego typu wieżą, ma prawie 100 metrów, 97 i jest z nią związana legenda. Podobno młody chłopak z tego rodu zakochał się w arystokratycznej dziewczynie, natomiast ojciec jej nie chciał pozwolić na to małżeństwo. W związku z tym, żeby chłopaka zniechęcić, powiedział mu, że jeśli on zbuduje najwyższą wieżę w całej Bolonii, to wtedy odda rękę dziewczyny. Chłopak niestety nie miał wystarczająco dużo pieniędzy, więc podobno poprosił o pomoc jakiegoś tajemniczego podróżnika. Niektórzy twierdzą, że diabła, który dał mu tyle złota, które umożliwiło budowę właśnie tej wieży, która stoi do dziś. Na wieżę da się wchodzić, ależ to nie jest to takie proste. Trzeba pokonać 498 schodów i u nas trwały mocne negocjacje, czy wchodzimy, czy nie, ale Michałowi się upiekło, bo akurat wieża jest w remoncie i nie można na nią wchodzić. Kolejna ciekawostka, która jest związana z tą wieżą, to taki zabobon, bo mówi się, że studenci, którzy przyjeżdżają tutaj na studia, jeśli wejdą na tą wieżę przed ukończeniem studiów, to nie zdadzą końcowych egzaminów, więc podobno trzymają się tego i zwiedzając Bolonię, ucząc się, żyjąc, mieszkają w tym mieście, omijają tą wieżę szerokim łukiem. Na pierwszy rzut oka widać, że wieże są krzywe. Ta wyższa wieża ma nachylenie nieco ponad 1 stopień. Wydaje się, że to jest niedużo, natomiast to jest ponad 2 metry od pionu, więc konkret. Krótsza wieża Garisenda kiedyś była znacznie wyższa, miała 60 metrów, ale jest jeszcze bardziej pochylona, aż 4 stopnie, dlatego musiała zostać skrócona do 48 metrów. Co ciekawe, to właśnie o tej wieży wspomina Dante Alighieri w Boskiej Komedii jako o chylącym się bolońskim olbrzymie. Jesteśmy w niesamowitym miejscu. Osteria del Sole, czyli najstarsza, nieprzerwanie działająca osteria w Bolonii. Działa tutaj od 1465 roku, więc
konkret. Dlaczego to miejsce jest takie niezwykłe? Nie tylko ze względu na nieprzerwaną długość działania, ale także na to, że można tutaj po prostu przyjść ze swoim jedzeniem, usiąść sobie przy stoliku i zamówić tylko wino. Naprawdę. Ludzie przychodzą tutaj ze swoim jedzeniem i zamawiają wino, więc w ogóle super klimat tego miejsca. A wino nie jest drogie, lampka wina kosztuje tutaj 3 euro. No naprawdę spoko. Może jeszcze wam powiem, jaka jest różnica w ogóle między osterią, trattorią a ristorante we Włoszech. Osteria to właśnie było takie miejsce typowe, gdzie serwowano wino. Czasem można było zjeść coś do tego wina, jakieś drobne przekąski, ale nie specjalizowali się generalnie w takim konkretnym jedzeniu, chociaż dzisiaj oczywiście to się zmienia i to są takie konkretne knajpy z fajnym jedzeniem. Trattoria była już troszeczkę bardziej elegancka. Właśnie często było takie jakieś danie dnia albo właśnie typowy taki zestaw obiadowy, natomiast ristorante to już była taka bardziej elegancka restauracja. W średniowieczu Bolonia rozwinęła się jako miasto handlowe i uniwersyteckie. To tutaj właśnie, w tym budynku za mną, miał siedzibę pierwszy uniwersytet założony w 1088 roku. I to była pierwsza instytucja, która nie była związana z kościołem, więc to czyni go pierwszym, najstarszym na świecie uniwersytetem świeckim. Studiował tutaj Dante Alighieri, Galileo Galilei czy Mikołaj Kopernik i w ogóle jak jechaliśmy do Bolonii, to mieliśmy z Michałem taką rozkminę, ile trwała podróż takiego Mikołaja Kopernika z Torunia do Bolonii. To nie było tak jak teraz, wsiadasz w samolot, 2 godziny i jesteś, tylko taka podróż konno bądź zaprzęgiem przez te wszystkie miasta, miasteczka, wioski razem z przystankami musiała trwać między 6 a 8 tygodni, więc to naprawdę była potężna wyprawa. To nie było tak jak teraz, jadę sobie na studia do Bolonii. To był naprawdę konkret. Podążamy też smakami Bolonii, czyli szukamy miejsca, gdzie można zjeść najlepsze tortellini. To jest właśnie najlepsze miejsce do zjedzenia tortellini. Sfogliarina, restauracja i ta kolejka, która tutaj stoi, to właśnie do tego lokalu. Pytaliśmy obsługę, 45 minut do 60 minut stania. No zobaczymy, spróbujemy się podjąć tego wyzwania, żeby zjeść tortellini w najlepszym do tego miejsca. Próbowaliśmy, że tak powiem, oszukać system. Zadzwoniliśmy do tego lokalu, żeby zrobić rezerwację, ale nie robią rezerwacji, trzeba swoje odstać. Doczekaliśmy się, czekaliśmy dokładnie z zegarkiem w ręku 60 minut i mam nadzieję, że warto było. Jeśli chodzi o kartę, skanuje się albo tutaj dookoła są wywieszone tablice z tym, co dzisiaj akurat jest. Wpisujemy sobie numer stolika, imię i co zamawiamy i to dajemy kelnerowi. Chcemy spróbować najlepszej bolońskiej wersji tortellini. Ale nim dojdziemy do potrawy, to może legenda, jak powstało tortellini. Otóż miało to miejsce w Castelfranco Emilia, czyli miejscowości, która jest niedaleko stąd, pomiędzy Bolonią a Modeną. Do lokalnej gospody przybyła przepiękna kobieta. Niektórzy twierdzili, to sama bogini Wenus, która podróżowała z Jowiszem i Merkurym. Karczmarz się niesamowicie zachwycił tą kobietą. Kiedy zmęczona podróżą udała się do swojego pokoju, ten nie mógł uprzeć się pokusie, żeby podejrzeć na piękne ciało tejże kobiety. Zajrzał przez dziurkę od klucza, no jedyne, co mu się udało zobaczyć z nagiego ciała, to pępek. Tak się nim zachwycił, że w te pędy pobiegł do kuchni, przygotował ciasto, zawinął nadzienie do niego, tworząc takiego pierożka w kształcie pępka Wenus. No, romantyczna historia, podejrzewam, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W praktyce tortellini najprawdopodobniej powstały w XIII bądź XIV wieku właśnie w tych rejonach pomiędzy Bolonią a Modeną. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1570 roku z książki kucharskiej nadwornego kucharza papieża. W XIX wieku pani smakosze tortellini spisali oryginalną recepturę, której trzeba się trzymać, a w latach 70. XX wieku została zarejestrowana, upatentowana receptura na tortellini. Okej, dotarła moja potrawa, czyli najbardziej bolońska wersja tortellini, czyli tortellini in brodo. Tortellini to w ogóle są takie malutkie pierożki z nadzieniem. W tym wypadku nadzienie jest wieprzowe, z mortadelli, parmezanu i gałki muszkatołowej. To ciasto, to jest ciasto jajeczne, ono jest bardzo cieniutkie przed zwinięciem i ono się nazywa sfoglio. Stąd też pewnie nazwa tego lokalu, czyli sfoglio Rina, czyli ciasto Riny. To jakieś imię pewnie założycielki tego lokalu.
Tortellini gotowane są jeszcze w takim bulionie cielęco-drobiowym i to nadaje im dodatkowego smaku. Już próbujemy. Raz, bo to... Jaki fajny, malutki. Pyszny. Na pierwszy plan wysuwa się parmezan, gałka maszkatołowa. Mięsa trochę mniej czuć, ale bulion jest taki bardzo przyjemny, bardzo delikatny, pachnący. No super. Cenowo 14 euro i kasi takie większe tortellini, ale z ossobuco, czyli tym, co jadłem wczoraj wieczorem, bardziej z Lombardii, więc znowu pominiemy. Też 14 euro. Smacznego. Może inaczej nie z Lombardii, ale tortellini stąd, więc ja nie wiem, czemu ten Michał się czepia. Generalnie dużo lepsze niż wczoraj, chociaż wczoraj naprawdę nie mogłam się do niczego doczepić, bo było pyszne, ale to chyba tutaj lepsze. Naprawdę warto było stać tą godzinę, warto. Jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, z rozmowy z obsługą wynika, że takie dzikie tłumy jak dzisiaj są tutaj tylko w weekendy. Piątek, sobota, niedziela. W pozostałych dni tygodnia jest szansa, że wyjdziecie w ogóle bez kolejki lub będziecie czekać znacznie krócej. Druga rzecz, jeśli akurat w Bolonii będziecie wynajmować taki nocleg, w którym macie dostęp do kuchni, to nie musicie stać w tej kolejce, możecie wziąć sobie makaron na wynos i ugotować w domu. Bolonia, tak jak wiele europejskich miast, była kiedyś połączona taką siecią kanałów i większość z nich została zasypana, żeby zrobić miejsce na parkingi i pod różne budynki, natomiast jest kilka miejsc, w których ciągle te kanały funkcjonują. I właśnie jesteśmy przy takim miejscu, tylko nie ma wody. Więc mówi się na to mała Wenecja. Myślę, że w takich okolicznościach przyrody jak dzisiaj, no to z Wenecją to ma niestety niewiele wspólnego, ale nie wiem jak to jest, że nie ma wody, bo jakoś 2 dni temu na brak deszczu nie narzekaliśmy, tak? No a jak trzeba wody, to nie ma generalnie. Więc faktycznie jest to urokliwe. Po drugiej stronie ulicy jest takie fajne okienko, które bardzo łatwo można przeoczyć, więc trzeba być bardzo uważnym. Otwieracie je, właśnie jest widok na ten kanał. Fakt faktem, że jak widzieliśmy zdjęcia, gdzie jest woda, to naprawdę wygląda to dużo bardziej urokliwie niż dzisiaj, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Casa Issolani, czyli średniowieczna rezydencja z XIII wieku, odrestaurowana w XIX wieku, ale nie to tutaj jest najważniejsze. Kiedy będziecie się tutaj przechadzać, możecie zauważyć ludzi, którzy patrzą mocno w górę, wypatrując czegoś w suficie. Cóż to jest? A mianowicie są to 3 średniowieczne strzały. I z tymi strzałami jest mnóstwo historii, mnóstwo legend. Taka najbardziej popularna mówi, że pewien zamożny pan przyłapał swoją żonę na zdradzie, no i chciał ją ukarać, wynajął więc w związku z tym 3 łuczników, którzy mieli pozbyć się kobiety. Natomiast ona była tak piękna, a przed egzekucją rozebrała się, co onieśmieliło łuczników do tego stopnia, że chybili i 3 strzały wylądowały właśnie w suficie. Druga historia mówi, że strzały wbite w sufit są efektem pojedynku między 2 szlachcicami. Jest i trzecia, która trochę odziera z tajemnicy historię tego budynku, bo mówi, że podczas renowacji budynku w XIX wieku kilku studentów postanowiło się zabawić i to oni właśnie wbili te strzały w sufit i potem puścili w miasto plotkę, że są to średniowieczne strzały i wymyślili historię właśnie o niewiernej kobiecie i mężu, który wynajął tych łuczników. Jaka jest prawda? Nie wiem. Trzeba byłoby mocno poszukać w tych historycznych źródłach, ale przyznacie sami, że legenda powoduje, że miejsce to jest trochę bardziej tajemnicze. Bolonia to miasto portyków. Ciągną się przez miasto i w zależności od różnych źródeł ich długość wynosi między 38 a 62 kilometry, więc to naprawdę konkretna liczba. Do tego stopnia są charakterystyczne, że zostały nawet wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To też sprawia, że spacer w Bolonii jest zawsze przyjemny, niezależnie od pogody. Jeśli będziecie mieli super upał, to portyki pozwolą Wam schronić się w cieniu, za to jeśli będzie deszcz, to również dzięki temu nie zmokniecie. Sprytne. Pod arkadami Palazzo del Podesta jest niesamowite sklepienie krzyżowe. Dlaczego ono jest takie niesamowite? Nie tylko ze względu na architekturę, ale ze względu na fantastyczną akustykę. Stojąc w jednym rogu, możecie dokładnie słyszeć to, co mówi osoba w rogu naprzeciwko. I coś takiego było też na dworcu w Nowym Jorku, Grand Central. Tam też jest w ogóle taki bajer.
i naprawdę to działa. Wyobraźcie sobie, że ja stojąc tam, mówiąc naprawdę cicho, wszystko Michał słyszał tutaj. Działa. Spróbujcie, fajna zabawa. Pod arkadami Palazzo del Podesta znajduje się sklepik krzyżowy, który posiada unikalne właściwości akustyczne. Przechadzamy się uliczkami Bolonii, pięknymi, bardzo uroczymi. I jak to mamy w zwyczaju, rozglądamy się, nie patrzymy tylko pod nogi. No i dzięki temu znaleźliśmy tablicę, która informuje o tym, że dokładnie w tym miejscu 1 grudnia 1914 roku zostały założone warsztaty Alfieriego Maserati. Tak, dokładnie, te samochody, które teraz jeżdżą po ulicach, zaczęła firma działać w tym miejscu. Pałac handlowy, kolejny bardzo charakterystyczny budynek w Bolonii. Oczywiście wyróżnia się taką czerwoną fasadą, ale ma biały balkon. Przez kilka stuleci mieściły się tutaj urzędy różnych cechów kupieckich, a także specjalny sąd. I to właśnie z tego balkonu były ogłaszane wyroki w sprawie różnych sporów kupieckich. Bazylika Świętego Dominika jest jedną z ważniejszych chrześcijańskich świątyni w całej Bolonii. Jest wczesnogotycka i naprawdę robi wrażenie. Głównym celem pielgrzymów jest tutaj grób Świętego Dominika, czyli świętego, który założył zakon dominikanów. Ale jest też coś wartego uwagi nie tylko dla fanów architektury sakralnej, a mianowicie ukryty ogród na tyłach bazyliki. Palazzo Salina to fantastyczny przykład bolońskiego renesansu. Znajdziecie tam popiersia kobiet, mężczyzn, przedstawiające osoby różnych ras, różnych kultur, ale jeśli bardzo dokładnie się wpatrzycie, to znajdziecie także popiersie demona. Bazylika Świętego Stefana, zwana także Małą Jerozolimą, a to dlatego, że miała odwzorowywać Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Co ciekawe, powstała na miejscu wcześniejszej pogańskiej świątyni ku czci bogini Izydzie. Kolejną ciekawostką jest to, że w zasadzie nie była to jedna świątynia, a kompleks 7 świątyń, dlatego miejscowi mówią na to 7 kościołów, ale z 7 kościołów aktualnie zostały tylko 4. Bardzo polecamy Wam, żeby tutaj wejść i to zobaczyć, dlatego, bo wstęp jest zupełnie za darmo, a każdy z tych kościółków jest troszeczkę inny. Zresztą pierwsze świątynie, które tutaj powstały, to był IV-V wiek, natomiast to, co widzimy dzisiaj, to jest przebudowa XI-XII wiek. I widać taki romański styl. Te kościółki są takie skromne, nie ma tutaj przepychu, tutaj nie ma nabogatości, różnych malowideł. Surowo, skromnie, naprawdę ciekawie. A podwórko tutaj wewnątrz, na którym się znajdujemy, to podwórko Piłata. Przy Casa Stani, na rogu ulicy Niepodległości, ulicy Rizzoli, mamy kolejny ciekawy portyk z ciekawą inskrypcją, która mówi, że chleb jest życiem, konopie ochroną, a wino radością. No i nie trudno się z tym nie zgodzić, chociaż to nie są te konopie, o których być może pomyśleliście. Były to konopie, które używane były w tamtych czasach do celów włókienniczych. A wy myśleliście, że o jakie konopie chodzi? Kolejny budynek, który zdecydowanie warto odwiedzić, to Palazzo Comunale. Dawniej siedziba władz miejskich, na dzień dzisiejszy ratusz i budynki muzealne. Możecie tutaj także wejść na wieżę zegarową. Wstęp do wieży i do muzeum kosztuje 10 euro. Natomiast jeśli wasz wąż w kieszeni uzna, że to jednak za dużo i nie będziecie chcieli wydawać tyle kasy, to polecam wam, żeby i tak wejść sobie do tego budynku, dlatego, bo w ogóle wnętrze jest bardzo, bardzo ciekawe. Są też pewne wystawy, które są wyłączone z biletowanych i zupełnie za darmo do zobaczenia. I kolejna rzecz jest taka, że dość ciekawe jest tutaj wejście, bo jest ono nie po schodach, a po takiej rampie. Mi się to skojarzyło z tą rampą w Giraldzie w Sewilli, gdzie właśnie Muezzin wjeżdżał na górę konno, więc tutaj też właśnie nie ma schodów, tylko jest taka specyficzna rampa. Zresztą ciekawie się w ogóle potem idzie. Zaczynaliśmy na Piazza Maggiore i na Piazza Maggiore kończymy. Miejscu, gdzie naprawdę jest kawał historii.
nie tylko tej starej, średniowiecznej, ale też bardziej nowoczesnej, bo to tutaj Mussolini wygłaszał swoje przemówienia. Kawał historii i tej współczesnej, i tej dawnej. Czy warto przyjechać do Bolonii? Och, zdecydowanie warto, zwłaszcza, że to miasto jest bardzo skoncentrowane, więc nie trzeba tutaj robić dziesiątków kilometrów, chociaż oczywiście jeśli chcecie, to dookoła Bolonii są także wspaniałe miejsca. Najdłuższy portyk ma 4 km i mieści się już w zasadzie na obrzeżach Bolonii. Myślę, że warto go przejść. Kolejna rzecz, którą bardzo bym Wam polecała, to wybrać się stąd do okolicznych miasteczek, a także do Toskanii, bo tutaj pociągiem w pół godziny dojedziecie na przykład do Florencji, więc Bolonia na weekend, jak tylko znajdziecie tanie bilety, nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Zdecydowanie warto tutaj być.